Jesień to czas porządków w ogrodzie, również w grządkach warzywnych. Ważnym punktem jest przywrócenie żyzności i zasobności mocno eksploatowanej gleby z powrotem w składniki odżywcze. Wraz z nastaniem każdego nowego sezonu, warzywa muszą mieć ponownie co jeść, by rosnąć. Wolne miejsca na grządkach po zbiorach roślin ciepłolubnych warto zagospodarować warzywami na poplon. Takimi, które mają krótki okres wegetacji i zbierzemy je jeszcze w tym sezonie lub przezimują w grządce zimy i wzejdą na wiosnę. Po zbiorach warzyw, usuwamy resztki roślin i chwastów, po czym przekopujemy glebę. Tam, gdzie mają rosnąć warzywa korzeniowe, przekopujemy głębiej. Glebę można wyrównać, ale lepiej pozostawić ją w ostrej skibie, bo taka gleba chłonie więcej opadów i lepiej chłonie oraz zatrzymuje wilgoć dla wiosennych wysiewów. Przekopujemy na głębokość co najmniej 30 cm, przewracając glebę na drugą stronę. Wybieramy też pędraki i drutowce, które w okresie jesiennym zbierają zapasy i łatwo je wybrać. Przewracając glebę, wkopujemy w nią składniki, które nie były wcześniej dostępne dla roślin, a także zakopujemy patogeny z powierzchni, odcinając im dopływ tlenu. Nawet jeśli grządka jest dobrze oczyszczona i wolna od chorób, należy stosować płodozmian. Nie sadzimy w tym samym miejscu warzyw z tej samej rodziny przez kolejne od 3 do 4 sezonów. Po zakończeniu zbiorów na grządce możemy wysiać tzw. nawozy zielone, np. żyto. Potem przekopujemy wysiane rośliny z gleby i pozostawiamy. Dzięki temu zabiegowi, po rozłożeniu się roślin, gleba zostanie uzdatniona w odpowiednie składniki odżywcze. Należy to zrobić odpowiednio wcześnie, tak by nawóz zielony zdążył rozłożyć się w pełni, zanim zaczniemy wysiew warzyw. To ważne, gdyż proces rozkładu powoduje pobieranie tlenu z gleby i nierozłożone resztki znacznie utrudnią wzrost i rozwój warzyw. Nierozłożona materia organiczna uniemożliwi uprawę i wysiew w odpowiednio wczesnym terminie. Nie należy pozwalać zarosnąć grządce chwastami. Chwasty są siedliskiem chorób i szkodników. Pozwalają im na przeżycie zimy, co może mieć opłakane skutki dla warzyw wysianych później na takiej grządce. Mogą się też rozprzestrzenić w nadmierny sposób, a wówczas pozbycie się ich będzie trudne. Zużywają także składniki pokarmowe zawarte w glebie oraz zamagazynowaną przez glebę wilgoć. Można zastosować natomiast uprawę roślin okrywowych, które dzięki swej strukturze utworzą naturalny mulcz. Dzięki temu uzyskamy większą bioróżnorodność i żyzność gleby. Taką roślinną okrywę gleby możemy stworzyć z roślin, które rosną w szybkim tempie, tworząc gęstą zieloną masę i mają gęsty system korzeniowy. Będą to na przykład rośliny z rodziny bobowatych, żyto, facelia czy gorczyca. Jeśli jednak gleba była wcześniej skażona chorobami lub zasiedlona szkodnikami, nie powinno się używać tej metody, gdyż to może spowodować przetrwanie zarodników i szkodników. Warto wiedzieć, że niektóre gatunki odstraszają lub likwidują szkodniki. Na przykład gryka działa na pędraki i drutowce, aksamitka na enicienie, nostrzyk na gryzonie. Kolejnym nawozem, jaki możemy zastosować przekopując wraz z nim glebę, to obornik. To chyba najlepszy nawóz i stymulator wzrostu, jaki istnieje. Podczas przekopywania, do obornika, oprócz innych materii warto dodać popiół drzewny. Zawiera fosfor, potas, odkaża glebę z patogenów, a także odstrasza szkodniki oraz działa jak wapno. Warto jest sprawdzić odczyn gleby i dodatkowo zastosować wapnowanie, jeśli gleba jest zbyt kwaśna. Obornik i wapno powinno się dobrze przekopać z glebą, lecz nigdy nie stosuje się ich jednocześnie. Pomiędzy nimi należy zachować przerwę przez kilka tygodni. Kolejnym sposobem pielęgnacji grządek po zbiorach jest ich ściółkowanie. Mogą to być rozdrobnione łęty roślin strączkowych, skoszona trawa, bez nasion lub nasion chwastów, liśćmi, w szczególności liśćmi czarnego bzu, które mają właściwości odkażające glebę i odstraszają większość szkodników, kompostem lub korą drzewną. Taką ściółkę można przekopać w ostrą skibę późną jesienią lub pozostawić do wiosny i potem wymieszać z glebą. Dodatkowo możesz całość przykryć kartonami, co zaoszczędzi Ci pielenia i wyrywania chwastów wiosną. Karton odetnie dopływ światła, ale przepuszcza wodę i podlega rozkładowi, więc na wiosnę możesz mokry karton przekopać razem z glebą lub po prostu go usunąć. Należy pamiętać, aby bezwzględnie posprzątać i usunąć resztki po warzywach, które chorowały, najlepiej je spalić albo zakopać gdzieś indziej. To pozwoli na zniszczenie przetrwalników i uniknięcie chorób w następnym sezonie.
Jeśli gleba była skażona, można zastosować odkażanie gleby za pomocą popiołu drzewnego, należy go wówczas przekopać z glebą i posypać po wierzchu. Można też zastosować roztwór z wody utlenionej lub zalać glebę wrzątkiem. Są grządki, w których nadal będą uprawiane warzywa. Mogą to być warzywa, które są częściowo lub całkowicie odporne na mróz. Można je zbierać na bieżąco, w razie potrzeby np. brukselka, porburaki liściowe, jarmuż i pietruszka, lub stworzyć inspekt czy zimną ramkę i przedłużyć okres wegetacji, a nawet uprawiać.